3 marca 2018 w Sydney w Australii wydarzyło się coś, co w warunkach polskich może się wydawać zupełnie niezrozumiałe. Na Paradzie Równości grupa osób z kolektywu Pink Bloc zablokowała trasę przemarszu aż do momentu wyprowadzenia przez policję. Blokada Pink Blocu nie była wcale blokadą chrześcijańskich fundamentalistów, konserwatystów czy faszystów. Została dokonana przez osoby trans i queer. Nie było to pierwsze tego typu wydarzenie, wręcz przeciwnie. Historia blokad Parady Równości przez radykalne grupy queerowe sięga znacznie wcześniej. W Chicago podejmowano próby blokad w 1998, 2002, 2015 i ostatni raz w 2017 roku, kiedy Parada Równości została pomyślnie zablokowana przez koalicję różnych ugrupowań, w większości skupiających osoby trans o niebiałym kolorze skóry. Blokady parad przez queerowe grupy mają miejsce w wielu zachodnich krajach utożsamianych z tolerancją i akceptacją. Wiele osób może patrzeć na to i zadawać sobie pytanie, czemu część osób LGBT+ próbuje blokować parady innej części? Czy w świecie pełnym dyskryminacji nie powinniśmy raczej zjednoczyć się, niż walczyć ze sobą nawzajem? Czy może jest jednak tak, że Parady Równości na Zachodzie mają swoje grzechy na sumieniu? A co z polskimi paradami? Czy z nimi na pewno wszystko jest w porządku? Wyglądacie dziwnie! Czy na pewno wyglądamy dziwnie? Nie sądzę. Nie zadowolimy naszych widzów w ten sposób. No nie. Musi być dziwniej. No, jest lepiej, ale chyba nie chcemy wyglądać jak normalni ludzie. Dziwniej. No i git. Skoro wyglądamy już jak trzeba, to możemy brać się za niszczenie jedności wśród LGBT i wymyślanie problemów tam, gdzie ich nie ma. W oficjalnym manifestie opublikowanym przez grupę, która blokowała paradę w zeszłym roku, możemy przeczytać: Odrzucamy obrazek Parad Równości, jaki jest nam oferowany. Puste oczywistości rzucane nam przez polityków, którzy tuszują morderstwa czarnych nastolatków, towary produkowane przez korporacje, które wyzyskują pracowników i pracownice trans i queer oraz nieprzerwana obecność morderczych oficerów policji, uzbrojonych po zęby w paralizatory, gaz pieprzowy, broń automatyczną oraz czelność, by twierdzić, że są tutaj po to, żeby nas chronić, w tym samym czasie, kiedy biegną nas aresztować za świętowanie naszego własnego dziedzictwa. Ta tęczowa maskarada nam nie wystarcza. Okej, widzimy, że powodów mamy tutaj sporo. Dyskryminacja rasowa, obecność polityków rzucających pustymi obietnicami, a także korporacji i policji. Część z tych problemów jest dla nas bardziej znajoma, a część mniej, ale na tym przykładzie możemy dobrze zobaczyć, o co chodzi z paradami równości, jaki jest z nimi problem, czemu są wykluczające dla części społeczności queerowej i co można z tym faktem zrobić. Pierwsze, co trzeba tutaj zauważyć, to to, że my, jako osoby LGBT+, nie składamy się wyłącznie z naszej tożsamości płciowej czy orientacji. I może to zabrzmieć jak truizm, ale niesie to ze sobą znaczące konsekwencje, z których być może nie wszyscy sobie zdajemy sprawę. Poza płcią i seksualnością jesteśmy definiowani też przez takie rzeczy jak nasz status klasowy, pochodzenie czy kolor naszej skóry. Gdy czarne osoby trans przychodzą na paradę, to nie tracą nagle wszystkich innych cech swojej tożsamości i dlatego zapraszanie na paradę policji, która w USA jest znana z rasistowskiej i transfobicznej przemocy, czy polityków, którzy zbijają kapitał na LGBTQIA+, by potem wprowadzać rasistowskie prawa, automatycznie wyklucza te osoby. Wielu organizatorów Parad Równości tłumaczy to inkluzywnością i właśnie tą polityką jedności. Nie chcą wykluczać nikogo, więc zapraszają na przykład policjantów gejów. Takie działania są po prostu braniem strony silniejszego. Tutaj nie można być neutralnym. W momencie, w którym jedna grupa jest opresjonowana, a druga opresjonuje, coś takiego jak jedność nigdy nie będzie możliwe. Zapraszając jedną grupę, automatycznie wykluczamy drugą. Parady muszą wybrać, z kim będą się solidaryzować. Czy z aparatem represji, czy z niebiałą społecznością queer. I faktycznie na przestrzeni ostatnich lat wiele z parad zabrania obecności policjantów. Jeśli chcą przyjść, mogą to zrobić wyłącznie bez munduru, incognito. Tak było na przykład w Vancouver czy w Londynie. Te, które tego nie robią, są blokowane i szczerze mówiąc trudno się dziwić,
czarnym transpłciowym kobietom, że są wściekłe na sprzeniewierzenie się w taki sposób dziedzictwu Stonewall. Wydarzeń, które upamiętniamy właśnie w czasie Miesiąca Równości, czyli zamieszkom zaczętym przez czarne trans kobiety przeciwko policji. Oczywiście, konflikty rasowe w Polsce mają dużo mniejszą skalę niż w USA, ale na tym przykładzie możemy wysnuć analogię do innego konfliktu, który w Polsce jest jak najbardziej obecny, czyli do konfliktu klasowego. Od wielu lat warszawska Parada Równości prosi o patronat prezydentkę tego miasta, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Rok temu wiele pochwał spadło na Sebastiana Słowińskiego i Julię Minasiewicz, którzy odmówili przyjęcia z jej rąk nagrody za wysokie miejsca w Olimpiadzie Filozoficznej. Właśnie z tego powodu. Należałoby się jednak spytać, a co jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz tego patronatu by udzieliła? Czy Parada Równości przeszłaby wówczas pod patronatem prezydentki, która jest odpowiedzialna za aferę reprywatyzacyjną, w czasie rządów której tysiące ludzi, również queerowych, zostało wyrzucone ze swoich mieszkań. Kolejne tysiące musiały żyć w nieludzkich warunkach nieremontowanych mieszkań komunalnych, a mafia reprywatyzacyjna zabiła Jolantę Brzeską i we współpracy z policją chroniła sprawców? Jak to się dzieje, że blisko związany z nią kandydat Trzaskowski, który nie zamierza zaprzestawać nieludzkiej polityki mieszkaniowej i który popierał tak szkodzące mieszkańcom pomysły, a korzystne dla biznesu i kościoła jak budowa Nycz Tower, jest mile widziany na paradzie i może zbijać sobie na niej kapitał polityczny? Czemu gdańskie Tolerado cieszy się z obecności prezydenta Adamowicza na gdańskim Marszu Równości, skoro za rządów tej osoby sprzedawano kamienice z ludźmi w środku? A on mówił NR-owi, że nie widzi nic złego w ich demonstracjach i chce debatować o uchodźcach z Młodzieżą Wszechpolską. Czemu prezydent Jaśkowiak może zbijać kapitał polityczny na Marszu Równości w Poznaniu, skoro sprzeniewierzył się obietnicom podwyżek dla pracowników z sektorów kultury i edukacji, tak ważnych dla szerzenia równości? Jest to możliwe tylko dlatego, że ludzie patrzą na prawa LGBT+ jako oddzielne od ich innych praw, że patrzymy na społeczność queerową jako pewien monolit wyabstrahowany od naszych innych tożsamości czy uwarunkowań. Nie jesteśmy tylko gejami czy lesbijkami, osobami bi, inter czy trans. Jesteśmy też lokatorami i lokatorkami, pracownikami i pracownicami. Prawa LGBT+ to nie tylko prawo do samookreślenia swojej płci, do kochania i wiązania się z kim się chce, do swobodnego dostępu do korekty płci. To również prawo do dachu nad głową, do godnych warunków życia. Prawa pracownicze i lokatorskie to również prawa LGBT+. Małżeństwa jednopłciowe nie pomogą wcale osobie homoseksualnej, która została eksmitowana, czy która musi pracować 10 godzin dziennie, żeby mieć cokolwiek na życie. Takie osoby jak Trzaskowski, czy Gronkiewicz-Waltz, czy partie takie jak Platforma Obywatelska, czy Nowoczesna nie są naszymi sojusznikami. Nawet partie deklarujące się jako lewicowe, tak jak SLD, gdy tylko dorwały się do rządów, usługiwały kościołowi, zlikwidowały fundusz alimentacyjny, zalegalizowały eksmisję na bruk i gnębiły osoby o niskim statusie klasowym wcale nie mniej niż partie liberalne. Pozwalając na ich obecność na marszach queerowych wcale nie budujemy jedności. Wcale nie posuwamy sprawy naszych praw do przodu, a jedynie stajemy po stronie silniejszych, bogatszych, bardziej uprzywilejowanych, jednocześnie wykluczając tych i te z nas, które zostały poszkodowane przez neoliberalną politykę. Co boli tym mocniej, że osoby LGBT+ mają dużo większą szansę na bezdomność, częściej doświadczają przemocy ekonomicznej i średnio są sporo biedniejsze od osób cis-hetero. Mówimy tutaj o badaniach przeprowadzonych w krajach zachodnich czy ogólnoeuropejskich. Ktoś mógłby się tutaj odezwać, że chcemy po prostu wykluczyć wszystkich ludzi, z którymi się nie zgadzamy i skłócić jeszcze bardziej środowisko LGBT+. Cóż, nie chodzi nam tutaj o zabranianie przychodzenia osobom o innych poglądach na parady. Mówimy tu konkretnie o partiach i politykach, które realizują antyludzką politykę. Z pewnością są osoby LGBT+, które z jakiegoś dziwnego powodu popierają PiS, bo takie się znajdą na pewno, takie są prawa statystyki. I chociaż z pewnością nie powinno się im zabraniać przychodzenia na takie wydarzenia, to już głoszenie poglądów zbieżnych z linią PiS-u, czy przychodzenie z flagą partii, bądź zapraszanie jej polityków byłoby już skrajnie nieodpowiednie.
Postęp społeczny i szerzenie świadomości nie odbywa się dzięki pustym gestom polityków, którym zależy tylko na zdobyciu jak największego elektoratu, a dzięki naszym działaniom i naszej organizacji. A skoro już mówimy o nieproszonych gościach na paradach, Parada Równości jest miejscem, w którym celebruje się równe prawa dla wszystkich osób. I dlatego w warszawskiej Paradzie Równości udział brał blok banku Goldman Sachs, który jest odpowiedzialny za kryzys finansowy w 2008 roku i wpędzenie milionów osób w jeden. Parada Równości jest wydarzeniem, na którym poczujecie się tak swobodnie, jak nigdy dotąd. Tak samo jak Coca-Cola poczuła się swobodnie, finansując bojówki zabijające przywódców związkowych w Ameryce Środkowej i masowo wyzyskując pracowników w południowych Włoszech. A wszystkich nas łączy tęcza, taka jak ta, którą ufundował Ben & Jerry. Firma, która zatrudnia masowo migrantów ekonomicznych na swoich farmach mlecznych i na wielką skalę łamie ich prawa pracownicze. Ale na Paradzie Równości jest miejsce tylko na jedność, tylko na równość, tylko na tolerancję i miłość. ta ponura wyliczanka mogłaby trwać znacznie dłużej. Mniej więcej każda firma reklamująca się tęczą, czy próbująca sprzedać nam wspaniałe tęczowe produkty z różowym trójkątem, będącym nazistowskim oznaczeniem niecis heteronormatywnych więźniów, ma na sumieniu całkiem obrzydliwe praktyki. Czasami gdzieś blisko nas, a czasami gdzieś w krajach trzeciego świata. Nie ma się tutaj co specjalnie dziwić. Taka jest natura systemu, w którym żyjemy, że każda firma dąży do maksymalizacji zysku bez względu na koszty ludzkie. Dla wielu osób może się to wydawać sprawą zupełnie oddzielną od praw LGBT+. Ale wynika to z problemu, który został już wcześniej wspomniany, czyli z oddzielenia naszych praw związanych z płcią i tożsamością od praw związanych z naszymi bardziej materialnymi potrzebami, takimi jak jedzenie czy miejsce do spania. Spośród tysięcy migrantów z Meksyku wyzyskiwanych przez Ben & Jerry, na pewno wiele z nich było lesbijkami, gejami czy osobami trans. Jak wyglądają w świetle tego faktu zachwyty nad firmą, że była taka łaskawa, że rzuciła grosz czy dwa i postawiła hologram tęczy? Albo stajemy po stronie wyzyskiwanych osób queerowych, albo po stronie korporacji, która maskuje wyzysk, dorabiając sobie PR progresywnej. Wiele osób uważa, że chociaż korporacje są w zasadzie B, to ich obecność i tęczowy marketing pozwala na popularyzację idei równościowych. No tak, tylko idąc tą drogą doprowadzimy do jeszcze dalszego ugruntowania się stereotypu, że te gejuchy i transy to tylko klasa średnia siedząca w wielkich miastach. Jak pokazywaliśmy wcześniej, jest to obraz zupełnie fałszywy, ale jednak jest to dosyć zrozumiałe, skąd się bierze. Tak długo jak nasze prawa będą się kojarzyć z zachodnimi korporacjami czy partiami politycznymi, tak długo ten stereotyp będzie pokutować. Osoby homo, bi, les, trans, inter i inne to nie tylko Warszawka, to nie tylko studenciarnia i kluby na Zbawiksie. Musimy robić z queeru coś masowego, a nie elitarny klub dla ludzi mających dosyć hajsu na oryginalne adidasy. Ej Nina, ej Slav, posłucham was i tych wszystkich argumentów, no i niby coś w tym jest racji, ale ja przychodzę na paradę po to, żeby chociaż jeden dzień w tym smutnym kraju ponurym móc się pobawić swobodnie i być tym, kim chcę. Czy naprawdę parada nie może być takim dniem wolnym od kłótni, od politykowania? No cóż, jak ostatnim razem sprawdzaliśmy, to nie zapraszamy na nasze imprezy wozu partii, która zaatakowała bez większego powodu kraj na Bliskim Wschodzie. No ale okej, to nie jest tak, że my w ogóle nie czaimy, czemu ludzie mogą chcieć myśleć o Paradzie Równości, przede wszystkim jako o miejscu, gdzie nareszcie mogą przez ten jeden dzień odetchnąć z ulgą. Polska to kraj smutny i po 3-kroć smutny dla osób spoza cis-hetowej bańki.
I to naprawdę nie jest nic złego, że istnieją takie miejsca, gdzie jest trochę lepiej. I to organizatorom i organizatorkom parad wychodzi całkiem nieźle. Ale nie czarujmy się. To są polityczne demonstracje. Przynosimy na nie polityczne hasła. Cała nasza egzystencja w tym kraju i wszystkie nasze prawa są sprawami politycznymi. To nie są po prostu imprezy, skoro mają liczące kilkanaście punktów programy, skoro przychodzą na nie politycy, żeby się lansić, skoro pojawiają się tam organizacje pozarządowe, również z bardzo określonymi postulatami. Generalnie wierzymy w radość, jak najbardziej. Queer i całe te dążenie do wolności od patriarchalnych i konserwatywnych zakazów to są bardzo fajne i radosne sprawy. I też drag queens wyglądały zajebiście, nie zaprzeczamy, jesteśmy ostatnimi osobami, które zabroniłyby przyjścia na paradę z przysłowiowym piórkiem w dupie. No ale tu radość trzeba uzbroić, skierować w odpowiednim kierunku. Nie można jej zostawiać samej sobie, nie w kraju, w którym tak wiele osób cały czas cierpi z powodu cis-heteronormatywnej opresji. To jest nasz obowiązek. Oczywiście, jeśli ktoś chce się tylko bawić, to spoko. Marsze i parady równości często organizują różnego rodzaju afterki, imprezy. Można przyjść, najebać się swobodnie, bez żadnych problemów. Okej. Ale na ulicy robi się polityka. Można paradować radośnie, spoko, ale zawsze z jednoznacznym kontekstem politycznym. Każda osoba, która uczęszczała ostatnio na jakieś protesty, kojarzy pewnie hasło Solidarność naszą bronią. Różnego rodzaju marsze i parady realizują to hasło do pewnego stopnia, bo mówi się sporo o prawach uchodźców, o prawach osób niepełnosprawnych, o prawach zwierząt, o prawach reprodukcyjnych, o walce z seksizmem i o solidarności z ruchami miejskimi. Żyjemy w świecie, który jest skonfliktowany na wielu różnych polach. Udając, że te konflikty wcale nie mają miejsca, nie sprawiamy, że one znikają. Musimy zajmować w nich określoną stronę. I marsze i parady właśnie to robią, co jest godne pochwały. Często stoją po stronie słabszych przeciw silniejszym, po stronie osób niebiałych przeciwko rasizmowi, po stronie osób kobiecych przeciwko patriarchatowi, po stronie osób LGBT+, przeciwko cis-heteronormie i binaryzmowi. Brakuje tutaj zajęcia jeszcze jednej pozycji, brakuje tutaj zdecydowanego opowiedzenia się po stronie osób biednych, po stronie osób z chujowymi warunkami mieszkalnymi, z chujową pracą, a przeciwko tym, którzy są za to odpowiedzialni, przeciwko partiom, przeciwko korporacjom, przeciwko politykom. Wielu osobom ze społeczności wydaje się, że bez nich nic nie osiągniemy, tak? Że bez lansujących się polityków i partii, bez korpo sypiących groszem, nasza walka o prawa nie jest możliwa. Straszny to jest brak wiary we własne siły i to jest też brak, któremu empirycznie zaprzeczyła historia. Wszystko co mamy, wszystkie nasze prawa zawdzięczamy właśnie naszej własnej działalności, naszemu własnemu aktywizmowi, edukacji, którą prowadziliśmy. I to jest właśnie to, na czym powinniśmy się opierać. W innym wypadku będziemy szli po drodze zachodu, wprost w imprezy dla białych cis-gejów z klasy średniej połączone z wyprzedażami w modnych sklepach. I choć w polskiej rzeczywistości roku 2018, kiedy głównymi zagrożeniami mogą się wydawać konserwatyści i tradycjonaliści, takie przestrogi mogą wydawać się zbyteczne. Jednak historia, jaką przebył ruch na zachodzie, parady na zachodzie, dosyć jasno pokazuje, że to nie są tylko puste słówka dwóch zdecydowanie zbyt skupionych na swoim wyglądzie osóbek z YouTube'a. Nie chodzi tutaj o jakieś marsze z pochodniami na Sejm, chociaż... kurde... No ale poza grupą osób ubranych w seksowne czarne ubrania, to najlepszym wyjściem byłoby usunięcie z marszów polityków, partii i korporacji i nadanie im bardziej ukierunkowanego charakteru. Bez zachwytów nad każdym politykiem, który robi sobie sweet focie z parady, żeby tylko zdobyć trochę głosów. Za to z postulatami pełnego queerowego wyzwolenia, również na polu socjalnym. Ale jesteśmy jeszcze minimalnie tyci, tak odrobinkę, nie w pozycji, żeby być autorytetem dla całej społeczności LGBTQIA+. I nie spodziewamy się, że organizatorzy marszów i parad równości w Polsce rzucą się od razu do spełniania naszych postulatów, gdy tylko je zobaczą. To też zamiast tego proponujemy branie udziału w radykalnych blokach na popularnych eventach, takie jak blok antyfaszystowski w Warszawie na Paradzie Równości, tworzenie swoich własnych organizacji i po prostu
tworzenie narracji innej od tej mainstreamowej, bardziej radykalnie queerowej, a mniej a la plastik do kupienia w co drugim McDonaldzie. Ale jeśli polski ruch będzie powtarzał błędy zachodniego, jeśli będzie szedł jego śladami, to cóż, zostaje opcja blokad. No hej, dzięki za obejrzenie odcinka. Jak zwykle możecie nas followować na mediach społecznościowych. I nowość, możecie nas wesprzeć i dorzucić się do produkcji naszego kanału. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia.